No, 7:20. A tu akurat chyba zgasło, bo jeszcze gorąco jest. Muszę założyć z powrotem palnik gazowy. Tym razem palnik zostawię tu na zewnątrz, żeby mu było ciepło, bo tam jest chłodniej trochę. Dobrze. Teraz gaz. Więcej gazu. Teraz butla będzie tutaj. To będzie lepsza wydajność ogrzewania. A tutaj mamy dzień wstaje. Na zewnątrz -5, w środku 14,5. Ale za chwilę będzie cieplej. Coś te plecy mnie martwią, że tutaj jakieś, jak się źle ruszę, to jakby ktoś mi dzidę wbił w plecy. Dlatego chyba
zmienię plany. Raczej już będę w stronę domu się kierował, bo jak sytuacja się pogorszy, a ja pojadę dalej, to będą tylko większe koszty. A tak, bliżej domu to trochę będzie taniej. No i teraz zastanawiam się, co tu robić. Myślę, że na początek to ja zostanę tutaj jeszcze jedną noc. Może przejdzie. Może przejdzie tutaj ten ból. I wtedy ewentualnie dalej pojadę. Żeby zbyt pochopnie nie decydować, to po prostu poczekam. No ale żeby poczekać, to muszę uzupełnić zapas benzyny, bo tutaj już chyba tylko na jedno napełnienie mam, czyli na 4-5 godzin pracy. A tu wieczorem chyba trzeba będzie trochę podładować akumulator w przyczepie. No i przy okazji doładuję te akumulatory w rowerze, bo trochę zużyję, żeby pojechać po paliwko. No tutaj z tą jazdą zimą to jest problem, że trzeba również ładować cały czas ten akumulator przyczepy. No, rowerem można jechać nawet i bez akumulatora, tak? Jakoś tam się przejedzie, ale w przyczepie akumulator musi być naładowany, bo nie będzie światła, nie będzie wentylacji. No i ogrzewanie tutaj takie bez wentylatora jest bardzo słabe. Jest, ale słabe już. Bo rzeczywiście tutaj jednego razu przypadkowo wyłączyłem ten wentylator tam i tam grzejnik chodzi. Dosyć, coś tam grzał, ale rzeczywiście słabo. Tutaj te drzwiczki się nagrzewają trochę. No nie jest to wysoka temperatura, więc może 60-80 stopni. No ale to powoduje, że tutaj powietrze się ogrzewa. Także to o tyle jest dobre, że nawet podczas całkowitej awarii prądu, braku zasilania, ogrzewanie będzie słabsze, bo słabsze, ale będzie. No a tutaj całe
Całe stado ptaków przypłynęło. I jak wtedy będzie się znajdowała w kampanii wyborczej ta... Chyba przez szybę przetrzeć, bo wodę gotowały, trochę może zaparowały. Nie, chyba nie. To wiedzieliśmy, że na pewno będzie o bezpieczeństwie. Mam teraz wrażenie, że słuchając Trumpa, ta narracja o bezpieczeństwie staje się dla wszystkich. Tylko że świat może się stać za chwilę, za kilka tygodni jeszcze bardziej niebezpieczny, że pojawi się ryzyko ataku ze strony Rosji nie tylko na pozostałą przy suwerennym życiu Ukrainę. Ja mam wrażenie, że jeszcze tylko odnosząc się do przedmówcy, najbardziej niekorzystna ten kształt pokoju czy zawieszania broni, który się rysuje, jest pewnie dla Karola Nawrockiego i Prawa i Sprawiedliwości, bo to ta formacja w najbardziej ostentacyjny sposób okazywała entuzjazm. Jeśli się okaże, że będzie ewidentne, że te rozwiązania nie są korzystne, że ta opowieść, że Trump to walnie pięścią w stół, prawda? No dobrze. Dużo ptaków tutaj jest. Kaczek, perkozów. Mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie wygoni. Chyba to takie dzikie miejsce. Tutaj widać, nikt nic nie uprawia. Więc raczej no, na pewno jest jakiś właściciel, ale raczej chyba nie będzie tutaj wnosił pretensji. No, temperatura powoli rośnie na zewnątrz. Maksymalnie było minus 5,2, teraz już jest 4,3. A tu wewnątrz temperatura jakoś tak się ustabilizowała na poziomie 17-18 stopni. Tu jest temperatura wody w zbiorniku wody. Ponieważ wody tam nie ma, to jest temperatura w zasadzie powietrza tam. Ciekawe, że... A nie, myślałem, że jest 18. Jest 1,8. Tylko niecałe 2 stopnie.
A to jeszcze całkiem sporo benzyny jest. Tu jest około 2 litrów. No to ma 5. Tutaj jest prawie pełno, więc też koło 2. Czyli jeszcze co najmniej 2 ładowania. To chyba nie będę kupował. Śmieci zabiorę. No, ale tym razem nie zapomnę kamery. No to jadę. No teraz jadąc samym rowerem raczej nie będę używał wspomagania, żeby zaoszczędzić na ładowaniu baterii. No, tutaj będzie podciąganie ostre przyczepy, bo nie podjadę, zwłaszcza tu w końcu tego podjazdu jest bardzo stromy. No, ale tak 10 metrów. Tam dalej właśnie pod górkę nastąpiła wywrotka. O, właśnie tam. Tak. A ja tu skręcam. Tutaj i tam nad jezioro. Jakieś 500 metrów. Tak patrzę teraz na tamten teren, gdzie jest przyczepa i muszę przyznać, że znakomicie wtapia się w tło. Nie mogłem zobaczyć, gdzie ona jest, dopiero bacznie się przyglądając zauważyłem. A tak znakomicie się kamufluje, mimo że jak wiem czego szukać, to widać ją doskonale, ale się zlewa z otoczenia, nie rzuca się w oczy.
No i właśnie o to mi chodziło, malując ją na takie kolory. No i dobrze. Przyczepa na miejscu. Nikt nic niczego nie ukradł. Więc można dalej biwakować. No, podczas mojej nieobecności tutaj temperatura nadmuchu wzrosła do 50 stopni. A to dlatego, że nastawiłem bardzo minimalny nadmuch, także tam niewiele się chłodzi, więc teraz trochę zwiększę. O, bo tutaj tylko 14 stopni w środku jest, mimo że temperatura na zewnątrz jest -1,5, czyli trochę się ociepliło. Kupiłem tutaj jakieś kotleciki z karkówki. Zaraz je przyprawię. I później upiekę. Na razie śnieg nie pada. No i utrzymuje się temperatura -1,5. Jakieś przyprawy. Tak, na pewno sól i pieprz. To czosnek, tak, dobrze, to też. To już zapomniałem. Ustawiam je. A, jest to. Tu kupiłem specjalną do grilla przyprawę, więc nie będę już za dużo ich dawał. Dobrze, to teraz przyprawa grillowa i będzie wszystko. Oj, mogłem najpierw oliwką to spryskać. No, zrobię to teraz. No, raczej słabo pryska, raczej daje strumień. A, jakiś taki dziwny odgłos słyszę, to otworzyłem tutaj szafkę, a tutaj po prostu ten wentylator słychać, który tam dmucha na akumulator. Dobrze. To teraz druga strona. I ten.
No to gdzie to dać, żeby doczekało do grillowania. Ach, może tam. No, koniec przyczepy. Tam chyba nie jest tak ciepło. Dobra. I teraz tutaj będę śmieci zbierał. Tamtych się pozbyłem. O, to na rozpałkę. No to będę próbował rozpalić grilla. Grilla w wersji kieszonkowej. Jakieś dobre miejsce trzeba znaleźć, żeby stało równo. Skąd wiatr jest? Bo lekki jest, chyba stamtąd. O, momencik, zaraz zobaczymy. Tak, stamtąd. Dobrze. Ok. Aha. No. Tutaj paczkę do siebie wysłałem. Jak zwykle. O, aha, dobrze, teraz ok. Trochę drewna przywiozłem ze sobą, gdyby było kiepsko z rozpałką. No, ale trochę jest rozpałki. Dobrze. Tak czy inaczej trochę włożę tego na początek. A i trochę tego. Tylko jeszcze. Papieru trochę. Do rozpalania. Ok. Tutaj mam jakieś patyczki.
No i zobaczymy, jak na tym grillu się upiecze. Trochę mały. Nie wiem, czy się zmieścił. O kurczę, wydawało mi się, że trochę większe to jest. Że te 2 plasterki wejdą. No cóż, widocznie będę musiał pojedynczo je robić. No, bardzo ładnie się to rozpala. No to od razu wrzucamy brykiet. Źle usiadłem. W złym miejscu. Dobrze. No i świetnie. Bardzo szybko się rozpali. Myślałem, że to więcej, dłużej będzie trwało. No tak. Ale trzeba. Jeszcze. No i chyba nie wejdzie tutaj 2. Co jest? No, tak. No nie. Trzeba będzie pojedynczo. Dobrze. Trochę mały ten grill. Dołożyłem trochę drewna, ale chyba przesadziłem. To wydawało mi się, że coś za wolno to się piecze. Ale spróbuję tak przerzucać szybko z jednej na drugą. To może się nie spalić. Jak przygaśnie teraz, to tego wrzucę, a zacznę konsumpcję tego gotowego kawałka. A jednak ten grill trochę za mały jest. Wydawało mi się, że właśnie takie 2 kawałki wejdą i będzie akurat.
trochę. Tak leży, o. A ja idę jeszcze. No, w środku teraz to jeden wielki zapach pieczystego. Dobra, testujemy. Całkiem nieźle. Pieczony. Dobra, kawałki już chyba opieczone. A ten to na pewno. No. Nie jest zimno, ale ten wiatr powoduje, że szybko się marznie. No, trochę pojadłem. Niezbyt zdrowy posiłek, bo to te mięso trochę było przypalone miejscami. No, nie ma co narzekać. Teraz siesta. Zdaje się, że niebo jakby się przeczyszcza. O! Jakieś kaczuszki podpłynęły. Bardzo blisko. O, już odpływają. A to jest skubane. A ja je chciałem sfilmować. No. No, jak niebo się przeczyszcza, to znaczy, że będzie temperatura spadać. Na razie chyba jeszcze utrzymuje się, tak. Pół stopnia minus. Tutaj ciągle jeszcze jest dostęp do wody. Trzeba kuć przerębla. Także mogę sobie tutaj wziąć wodę.
Włączyłem teraz gaz na taki dosyć duży. No, to nie jest mocno odkręcone, ale nigdy tak nie odkręcałem. No i teraz mam tutaj nadmuch 60 stopni i to sporo odkręcony. Także tutaj temperatura cały czas rośnie. Już 20, ale chcę tak nagrzać do 22, 23, żeby jak wejdę tutaj z kąpieli, żebym miał gorąco. No to trzeba teraz lecieć pod prysznic. Może nie dokładnie pod prysznic, no ale do kąpieli. Nagrzałem tutaj. Jest ciepełko. Teraz ciekaw jestem, jak wytrzymam tą zewnętrzną temperaturę. Najgorsze jest to, że wiatr wieje. Dosyć taki. No może teraz, no nie, wieje, widać na jeziorze, widać, że wieje. No nic, zobaczymy. No, taka gorąca to ta woda to nie jest. Muszę przyznać, że raczej jest letnia. A tu mi jeszcze podwiewa wiatr, no. Skubany.
nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Właśnie tutaj blisko przyczepy się kąpałem, mimo że tu błoto zrobiłem teraz, bo ta przyczepa mnie zasłaniała przed wiatrem. Tam dalej, gdybym był, to tam bardzo wystawiony bym na wiatr. Co prawda tutaj byłoby czysto przed tym, przed przyczepą, ale raczej bym zmarzł tam mocniej. Znaczy, no tutaj nawet nie zmarzłem, nie można powiedzieć, że zmarzłem. No to szybciutko, rach, ciach, ciach i załatwione. Tutaj koszulka jakaś, dobrze. No, to teraz trzeba zmniejszyć ogrzewanie już, bo zaraz tutaj będzie ukrop na 21 stopni. Wychodziłem, więc jest tylko 21. No, już było 22. No, już 19. Chyba czas na małe co nieco. No i zaraz trzeba będzie włączyć agregat, bo tutaj już tylko 12,8 V na sieci widzę, więc trzeba działać, żeby w nocy się nie obudzić w zimnie. Ten wielki garnek kupiłem, bo pozwala on zaoszczędzać na gazie. Tutaj, żeby taką ilość wody ciepłej mieć, to trzeba ze 4 czajniki zagotować, czyli 4 razy. To sporo, bo to tak jakby gdzieś 2 dni gotowania, no bo tak, to 2 razy gotuję wodę. No dzisiaj nawet raz tylko, bo na obiad piwo piłem, a rano zrobiłem kawę i tą herbatę, którą teraz piję. No więc to jest oszczędność. Ale co on waży? Chyba z 1,5 kg. Nie jest bardzo ciężki, ale zawsze to dodatkowe kilogramy.
A później po kąpieli zagotowałem wodę i umyłem te tłuste naczynia. Ale wydaje mi się, że jest przydatny. No i też w razie awarii gazu czy braku, no to na tym grillu można dosyć wygodnie gotować. Czajnik tam akurat pasuje chyba. Jeszcze nie próbowałem, ale wielkością wydaje mi się, że idealny jest tam. Więc można w przypadku wyczerpania się gazu gotować na tamtym grillu. No dobrze. Agregat chodzi. Teraz włączamy wszystko, co się da do ładowania. O, przyspieszył. Dobrze. Znaczy jest ładowanie. Dobrze. Tu się ładuje, to się ładuje. Tą baterię tego trzeba naładować. Coś stópki mi marzną, więc mam dodatkowe skarpetki. Tutaj opuszczam często nogi, a tam tu jednak w tej skrzyni jest chłodniej. Tu jak wyżej trzymam, to cieplej. No, ale czasami muszę tam. Dobra, to jest chyba sprzęt do ładowania. Dobra. Jest to. Dawaj ten kamerek. To na razie tutaj. Dobrze. A, telefon może od razu. Jak wszystko, to wszystko. Ładuje się świetnie. Laptopa wyciągnę, to popatrzę, jaka jest reakcja na moje filmy.
myszkę znalazłem. Ja zmęczyłem się. To przy okazji. Przy okazji radio też podładuję. Kiepskie styki są. Dobrze, teraz tam to się ładuje. Która to godzina, żeby tak pilnować tych 2 godzin? 19:30. No to akurat 21:30 i spać. No teraz tylko uzupełnić tutaj spiryt w tym, żeby przez całą noc się paliło. Chcę właśnie tutaj na tym biopaliwie przejechać przez nocę. Co prawda ono zbyt dużą temperaturę daje, bo teraz jest 21 stopni. Ale jest tanie. Chyba już jest pełno. To będzie na następną noc na pełno. Dobra. Okay. Rozlało się trochę paliwka. Dobra. Wypaliło się. Wypaliło się.
Zamykać sezon. Jest okej. Coś mi się wydaje, że dzisiaj to będę mało używał tego śpiwora, bo na zewnątrz jest ciepło, jest tylko -1, a w środku +20,5. No teraz wychodziłem, dlatego trochę chłodniej, ale było 21. No trudno. Może nadmuch trochę większy dam, to wtedy nie będzie się tak nagrzewać to powietrze mocno. Spróbuję.